Przygotowujemy zadanie dla studentów. W polu opis wprowadzamy informacje na temat tego, co studenci powinni wykonać, w jaki sposób powinni swoją pracę przesłać oraz informacje na temat oceniania, czyli ile punktów mogą zdobyć za taką pracę. No i dobrze by było też, żebyśmy napisali, jakie kryteria ta praca musi spełniać. Możemy wręcz rozdzielić te punkty, tak jak tutaj w tym przypadku 100 punktów jest rozdzielone na poszczególne kryteria, tak żeby studenci wiedzieli, ile punktów dostają za które kryterium. Jednak jeśli użyjemy standardowego sposobu oceniania zadania, czyli tak zwanego prostego oceniania, to wtedy oceniając pracę musimy niejako pamiętać te kryteria i z pamięci przekalkulować sobie, które z tych kryteriów student czy jego praca spełnia i wpisać tutaj odpowiednią wartość punktową. Natomiast możliwe jest również takie zdefiniowanie zadania, żebyśmy te kryteria od razu mieli wmontowane w sposób oceniania. Wtedy nie musimy tych kryteriów wypisywać szczegółowo tutaj w polu opisu czy wstępu do zadania. Takie kryteria będą widoczne w tabeli poniżej dla studentów i kiedy student prześle pracę, będziemy oceniać tę pracę, to wtedy możemy oceniać każde z kryteriów z osobna. Czyli wprowadzamy ilość punktów za pierwsze kryterium lokalizacja parku, ewentualnie możemy dopisać też studentowi jakąś informację zwrotną. I ta metoda oceniania ma jeszcze jedną ciekawą funkcję. Możemy zdefiniować często używane komentarze i dzięki temu wprowadzać komentarz w szybszy sposób. I w ten sposób, wybierając takie często używane komentarze, możemy predefiniowane teksty od razu wpisywać w to pole komentarza. I tak samo oceniamy kolejne kryterium, wpisujemy komentarz, albo wpisując go bezpośrednio tutaj, albo używając znowu tych predefiniowanych komentarzy. Ta metoda oceniania nazywa się lista kryteriów. Natomiast trzeci rodzaj metody oceniania, oprócz prostego oceniania lub oceniania za pomocą listy kryteriów, to jest tabela kryteriów. I jeśli użyjemy takiego sposobu oceniania, to wtedy nasze ocenianie jest bardzo łatwe i szybkie, ponieważ widzimy tabelę po prawej stronie, gdzie mamy kryteria w kolejnych wierszach, lokalizacja parku, walory przyrodnicze i fotografię i symbol parku. Natomiast w każdym z tych wierszy widzimy, czy dane kryterium jest spełnione i ewentualnie w jakim stopniu. I oceniając pracę studenta, wystarczy, że klikniemy w odpowiednim polu, czyli jeśli w pracy brak jest informacji na temat województwa, klikamy to pole. Jeśli w pracy brak jest informacji na temat flory, klikamy w to pole. Jeśli praca zawiera przynajmniej 3 fotografie, klikamy tutaj. I jeśli w pracy jest propozycja symbolu parku, klikamy tutaj. I w ten sposób bardzo szybko oceniliśmy tą pracę. Student zdobędzie 15 punktów za pierwsze kryterium i tyle samo za drugie, za trzecie 30 punktów, a za ostatnie kryterium 10 punktów. Ewentualnie w razie potrzeby możemy jeszcze dodatkowe informacje zwrotne dopisać tutaj w tych polach po prawej stronie, natomiast tak naprawdę sam ten kafelek, czy to pole, którego używamy do oceniania studentów, już też jest konkretną informacją zwrotną dla studenta. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy skonfigurować te metody oceniania. Zadanie, które stworzyliśmy, jest zadaniem, które jest oceniane w sposób standardowy, czyli z wykorzystaniem prostego oceniania. Kryteria, które będziemy używać do oceniania tego zadania, są jedynie wpisane w polu wprowadzenia do zadania. Natomiast kiedy wrócimy do edycji ustawień zadania, w sekcji dotyczącej oceny możemy zmienić metodę oceniania z prostego, bezpośredniego oceniania na albo listę kryteriów, albo tabelę kryteriów. Jeśli będziemy chcieli użyć którejś z tych bardziej zaawansowanych metod oceniania,
to we wstępie nie jest już tak naprawdę potrzebna ta lista kryteriów, nie musimy jej tutaj wpisywać, ponieważ ona będzie widoczna dla studentów w formie tabeli albo listy, więc możemy tak naprawdę tutaj w tym opisie zadania jedynie studentom napisać, że poniżej znajdziesz listę kryteriów, jakie powinna spełniać Twoja praca i liczbę punktów przewidzianych za każde kryterium. Studenci będą te informacje widzieli pod opisem zadania. I następnie wybieramy typ czy metodę oceniania. Zmieniamy z prostego, bezpośredniego oceniania na listę kryteriów. Zacznijmy sobie od tej opcji lista kryteriów. I teraz, kiedy zapiszemy zmiany w tym zadaniu, zostaniemy poproszeni o zdefiniowanie formularza oceniania, czyli zdefiniowanie tej listy kryteriów, którą chcemy użyć w tym zadaniu. Lista kryteriów musi mieć jakąś nazwę, więc możemy tutaj na przykład wpisać kryteria do zadania końcowego. Opcjonalnie możemy dodać jeszcze jakiś opis, który będzie wyświetlany studentom i ewentualnie również wykładowcom, którzy będą oceniali później to zadanie. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy wprowadzili listę kryteriów. Czyli w tym miejscu, gdzie mamy tabelę lista kryteriów, klikamy, żeby dodać pierwsze kryterium. Pierwszym kryterium jest lokalizacja parku i to kryterium sprowadza się do tego, że praca powinna zawierać informacje na temat województwa i pasma górskiego, w którym ma się znaleźć proponowany park. Czyli wprowadzamy oprócz nazwy kryterium również opis tego kryterium, który będzie widoczny dla studentów. Możemy, jeśli jest potrzeba innego opisu dla prowadzących, to możemy również wprowadzić tutaj opis dla oceniającego. Natomiast jeśli ten opis dla oceniającego miałby być taki sam jak dla studentów, to nie ma potrzeby go wprowadzać. I ile to kryterium jest warte w całej punktacji tego zadania, czyli ze 100 punktów 30 jest przewidziane za to właśnie kryterium. I w taki sam sposób dodajemy kolejne kryterium, używając przycisku Dodaj kryterium, wpisujemy nazwę tego kryterium, wpisujemy opis dla studentów i wprowadzamy wartość punktową. I tak samo mamy kolejne dwa kryteria. Kiedy już wprowadzimy wszystkie kryteria, opcjonalnie możemy jeszcze do naszego formularza oceniania dodać często używane komentarze. Czyli klikamy tutaj, żeby dodać pierwszy często używany komentarz. Świetnie, praca zawiera wszystkie wymagane informacje. A następnie, używając przycisku Dodaj często używany komentarz, możemy wprowadzić tych komentarzy więcej. Po wprowadzeniu komentarzy zwróćmy jeszcze uwagę na dwie opcje, które są widoczne poniżej. Tutaj możemy zdecydować, czy te kryteria oceny będą pokazywane studentom. Przy czym oczywiście najlepiej, żeby były. Studenci, wysyłając swoją pracę, powinni wiedzieć, jakie kryteria ta praca powinna spełniać. Możemy też tutaj zdecydować, czy chcemy pokazywać studentom, ile punktów jest przewidziane za każde z tych kryteriów. Więc kiedy te dwie opcje odpowiednio skonfigurujemy, przy czym, tak jak wspomniałem, najlepiej w większości przypadków jest zostawić je włączone, to zapisujemy listę kryteriów jako gotową. Gdybyśmy jeszcze nie byli gotowi do użycia tej listy kryteriów, można zawsze zapisać ją jako wersję roboczą i później do niej wrócić i dokończyć pracę. Po zapisaniu listy kryteriów jako gotową mamy już zadanie przygotowane dla studentów. I zobaczmy jeszcze teraz, jak należy wprowadzać kryteria, gdybyśmy się zdecydowali na tabelę kryteriów, a nie listę kryteriów. Czyli znowu w naszym zadaniu wchodzimy w edycję jego ustawień. Kryteriów nie potrzebujemy tutaj w opisie zadania, ponieważ będą one widoczne poniżej i definiujemy, że ocena będzie przyznawana z wykorzystaniem metody oceniania tabela kryteriów. Po zapisaniu i wyświetleniu tego zadania
W podobny sposób jesteśmy proszeni o zdefiniowanie formularza oceniania. Czyli piszemy nazwę naszego formularza. Możemy dodatkowo dodać opis również i wprowadzamy kolejne kryteria. Przy czym tutaj te kryteria wprowadza się w taki sposób, że po lewej stronie w każdym wierszu wprowadzamy najpierw nazwę kryterium, a następnie w tych komórkach tabeli wprowadzamy kolejne stopnie spełnienia tego kryterium, czyli pierwszym, najniższym stopniem, czyli tak naprawdę kryterium nie jest spełnione, jest, że w pracy brak informacji zarówno na temat województwa, jak i pasma górskiego, więc jeśli taka praca zostanie przesłana, w której nie ma tych dwóch rodzajów informacji, to wtedy za to kryterium będziemy przyznawać 0 punktów. Jeśli w pracy studenta jest część tych informacji, czyli są informacje na temat województwa lub pasma górskiego, ale nie obie, to wtedy możemy przyznać za ten stopień spełnienia tego kryterium połowę punktów przewidzianych za całe to kryterium. Przy czym taki komunikat, że w pracy są informacje na temat województwa lub pasma górskiego, może być dla studentów odrobinę mylący i tak naprawdę nie będzie do końca precyzyjną informacją zwrotną dla nich, więc równie dobrze, zauważmy, możemy wprowadzić dwa osobne stopnie spełnienia tego kryterium, czyli możemy napisać informację zwrotną, że w pracy brak jest informacji na temat województwa lub w pracy brak jest informacji na temat pasma górskiego i w obu tych przypadkach przyznać studentowi 15 z 30 punktów, które są przewidziane za to konkretne kryterium. I w tej chwili powinniśmy mieć jeszcze czwarty stopień spełnienia, czyli to kryterium jest spełnione w pełni, czyli klikamy dodaj poziom, wprowadzamy opis tego stopnia spełnienia i przyznajemy w takim przypadku studentowi 30 punktów. I w analogiczny sposób dodajemy kolejne kryteria, zwracając przy tym uwagę na to, żeby liczba punktów dla każdego z tych kryteriów się zgadzała. I zauważmy jeszcze, że nie ma konieczności, żeby każdy z kryteriów miało taką samą liczbę stopni spełnienia, czyli równie dobrze możemy za któreś z kryteriów, na przykład czy w pracy znajduje się propozycja symbolu parku, przyznać tylko 2 stopnie spełnienia tego kryterium. Albo w pracy jest taka propozycja, albo nie ma, czyli jest brak tej propozycji, albo jest propozycja. I jeśli student nie zawarł takiej propozycji, dostanie 0 punktów, a jeśli w pracy jest taka propozycja, to student dostanie pełną liczbę punktów za to kryterium, czyli w przypadku tego kryterium jest to 10 punktów. I nie potrzebujemy już tych dwóch kolejnych poziomów, usuwamy je. Jak widać więc każde z kryteriów może mieć swoją własną liczbę poziomów i każdy z tych poziomów może mieć przypisaną odpowiednią liczbę punktów, pamiętając oczywiście, że najlepiej jest, żeby suma punktów maksymalnych do zdobycia za wszystkie kryteria była równa liczbie punktów, które są przewidziane za całe zadanie. Nie jest to absolutnie konieczne. W razie gdyby te dwie liczby się różniły, to wtedy platforma przeliczy te punkty zdobyte za poszczególne kryteria przez proporcje na liczbę punktów, które są przewidziane za całe zadanie, natomiast wtedy taki wynik może być trochę mylący dla studenta. Student nie będzie pewien do końca, ile punktów tak naprawdę dostał, czy tyle, ile uzbierał w poszczególnych kryteriach, czy tyle, ile dostał za całe zadanie, więc najlepiej dążyć do tego, żeby te dwie liczby się zgadzały. I na dole tej tabeli mamy jeszcze dodatkowo kilka opcji, na które warto zwrócić uwagę. Pierwsza opcja dotyczy dość specyficznej sytuacji i szczerze mówiąc po prostu sugeruję, żeby ją zostawić włączoną tak jak jest. Dotyczy ona takiej sytuacji, gdyby w naszych kryteriach najniższe stopnie spełnienia
tak jak tutaj widzimy po lewej stronie, brak informacji, czy brak informacji o faunie, florze, brak fotografii, brak propozycji symbolu. Gdyby w tych przypadkach student nie dostawał 0 punktów, tylko gdyby na przykład dostawał wtedy 1 punkt. Jest to pewnie bardzo rzadki przypadek i na pewno nie proponuję używania takiej metody oceniania, ponieważ wtedy byłby dylemat, co zrobić z tym jednym zdobytym przez studenta punktem, bo tak naprawdę wtedy za każde z tych kryteriów student nie może zdobyć 0. A w ocenianiu całego zadania punktacja zaczyna się od 0. Więc byłby problem, co zrobić z punktami zdobytymi przez studenta w kryteriach i z punktami za całe zadanie. Tutaj jest ta sytuacja opisana w pliku pomocy, niestety po angielsku, ale podsumowując całą sprawę, sugeruję, żeby zostawić tą opcję zaznaczoną tak jak jest i tak naprawdę najlepiej jest zawsze, żeby najniższy poziom w każdym kryterium był wart 0 punktów. Następnie mamy decyzję, czy chcemy, żeby studenci widzieli tabelę kryteriów. Oni będą widzieli tą tabelę kryteriów po tym, kiedy zostaną ocenieni. Natomiast ta opcja decyduje o tym, czy będą ją również widzieli przed tym, jak zostaną ocenieni. Kolejne dwie opcje dotyczą opisu tabeli kryteriów, czyli tego, co możemy opcjonalnie wprowadzić w tym miejscu w polu opis. Tutaj jest niestety błędne tłumaczenie z języka angielskiego na język polski. Te teksty tego nie odzwierciedlają, ale tak naprawdę te dwie opcje dotyczą nie tabeli kryteriów jako takiej, bo tabela kryteriów jest tutaj definiowana, czy będzie ona widoczna studentom, czy nie. Natomiast te dwie opcje dotyczą opisu. No i wreszcie mamy opcje dotyczące punktacji. Czy chcemy, żeby studenci widzieli, to jest ta niższa, czy chcemy, żeby studenci widzieli punktację przypisaną do każdego z poziomów każdego kryterium i czy chcemy, żeby wykładowcy również podczas oceniania widzieli te punkty, które są przewidziane za każdy z tych poziomów wszystkich kryteriów. No i wreszcie, czy chcemy pozwolić wykładowcy na wprowadzanie dodatkowych uwag tekstowych do każdego z kryteriów i czy studenci będą te uwagi widzieli. I kiedy już skończymy definiować tą tabelę kryteriów i zdefiniujemy odpowiednio opcje, przy czym najczęściej najlepiej jest zostawić te wszystkie opcje włączone, klikamy zapisz tabelę kryteriów i zadanie jest gotowe.